Cześć, witam Was Energik. Dzisiaj recenzja gry Wiedźmin 3 Dziki Gon. W końcu po dość długim okresie czasu mi udało się tą grę skończyć i muszę przyznać, że dlatego, że ta gra jest tak ogromna, słuchajcie, a żeby w miarę móc logicznie ją zrecenzować i opowiedzieć Wam o niej, no trzeba było przejść naprawdę sporą część questów w Wiedźminie, aby móc coś powiedzieć. Można było oczywiście, mogłem natrzepać w 3 dni główną fabułę i Wam powiedzieć, że Wiedźmin to jest taki i taki, ale ominęłoby mnie naprawdę wtedy sporo zabawy i dla mnie taka recenzja nie jest za bardzo rzetelna, także musieliście trochę na to poczekać, ale myślę, że dzięki temu było, no mam nadzieję, że będzie warto, może tak. Słuchajcie, Wiedźmin spełnił wszelkie moje oczekiwania względem tej gry. Nie byłem może jakoś specjalnie nahypowany na Wieśka, ale muszę przyznać, że wszelkie moje wyleciało mi słowo z głowy. W każdym razie wszystko, co sobie założyłem, że w Wieśku będzie, zostało to spełnione w 100%. Jak wiecie, nie gram w RPG i ta recenzja, czy też to omówienie gry będzie oczami kogoś i słowami kogoś, kto nie zna za bardzo gier RPG, bo w nie zwyczajnie po prostu nie gra. Jedynie 3 serii sobie nigdy nie mogę odmówić. Jest to seria The Elder Scrolls, Final Fantasy i oczywiście Wiedźmin. Ktoś mi się zapytał, czy grałbym w Wieśkę, znaczy jakbym ocenił Wieśka, gdyby gra nie była polska. Gdyby to gra nie była polska, bym w nią po prostu nie zagrał. Nie ukrywam, że spore znaczenie ma to, że jest to nasza polska rodzima produkcja i myślę, że to jest dla wielu główny wyznacznik, że trzeba poznać sagę o Wiedźminie. Jest to już 3. część. 2 pierwsze części bardzo mi się podobały, bardzo mi przypadły do gustu, chociaż nie jestem fanem książek Sapkowskiego i nie podobały mi się książki, ale gra jak najbardziej. No i 3. część chyba najbardziej taka ogromna, naprawdę monumentalna opowieść o Geralcie z Rivii. Jest naprawdę bardzo dobrze skrojona. Na uwagę zasługuje całkiem niezły wątek fabularny. Nie mówię, że jest rewelacyjny, mówię, że jest niezły, ponieważ wiele questów pobocznych nawet przebija ten wątek główny. I tutaj właśnie jest siła tej gry, to, że naprawdę są świetne questy poboczne. W innych grach tego typu questy poboczne pewnie były jako wątek główny, a tutaj są one po prostu całkowicie opcjonalne i questy poboczne zazwyczaj są takie, że one są dosyć długie. Czasami ilość wykonanych czynności względem jednego questa jest na przykład 8 albo 9, także jest naprawdę tutaj tego sporo. I te wszystkie zadania poboczne dzielą się jakby na 3 typy. Pierwsze to jest poszukiwanie, czyli poszukujemy zbroi, bądź rynsztunku, bądź oręża. Szkół wiedźmińskich i to jest takie najbardziej schematyczne. Idziemy do jakichś ruin, szukamy, zazwyczaj jest tam jakiś stwór, zabijamy stwora, zbieramy te wszystkie schematy, misja ukończona. Drugą typem misji są zlecenia wiedźmińskie, które po jakimś czasie też zaczynają wpadać w pewien schemat, ale tutaj też nie za bardzo można było coś z tym zrobić, a niemniej jednak są one dosyć ciekawe, czyli ubijanie potworów. Mamy jakieś zlecenie, zazwyczaj zanim ubijemy tego potwora wymagane jest jeszcze śledztwo, gdzie ten potwór się znajduje, kogo tam zabił i tak dalej. Następnie przechodzimy do części takiej zręcznościowo siekającej, gdzie ubijamy potwora, no i kasujemy należność od zleceniodawcy. I muszę przyznać, że pomimo, że większość tych misji wiedźmińskich jest bardzo podobna do siebie, nie nużyły i one były nadal, muszę przyznać, ciekawe, zwłaszcza, że te potwory z tych zleceń są zawsze, no oczywiście no nie mogę powiedzieć, że zawsze, ale są powiedzmy na wyższych poziomach niż te zwykłe potwory i tamte, powiedzmy, jak nie pakujecie w postać, no to te na wyższych poziomach no ciężko jest pokonać. No i oczywiście ostatnie to questy poboczne, całkowicie opcjonalne i muszę przyznać, że tutaj są naprawdę, widać, że ktoś usiadł, słuchajcie, i naprawdę rozpisał to rewelacyjnie, bo niektóre questy poboczne są na tyle ważne i na tyle istotne, że zmieniają jakby całe losy świata, w którym się poruszamy. To jest ciekawe, bo naprawdę niektóre są, powiem szczerze, że byłem zaskoczony.
jak złożone niektóre są questy. I to powiem wam szczerze, że tutaj porównuję do Skyrima, gdzie te questy poboczne były bardzo generyczne, czyli coś tam trzeba było zrobić, szło się i te questy były takie nieciekawe, takie mocno nieinteresujące. Tutaj każde zadanie poboczne jest bardzo interesujące. Często jest tak, że się rozgałęzia, często musimy podjąć jakiś wybór, którego konsekwencje zobaczymy dopiero wiele później godzin podczas gry. I to też mi się podobało. Faktycznie niektóre konsekwencje mają spore znaczenie. Nie chcę tutaj dosyć za dużo spoilerować, ale powiem wam mniej więcej, jak to wygląda na zasadzie takiej misji. Właściwie to nie jest nawet misja czy quest poboczny, to są takie zadania, które spotyka się po prostu na swojej drodze, czyli takie losowe wydarzenia. Była taka sytuacja, gdzie jakiś tam taki uliczny kaznodzieja obrażał nieludzi, no i Wiedźmin się w to wplątał i na oczach tych wszystkich wiernych zbeształ go z błotem. I dopiero parę godzin później, gdy odwiedzałem ponownie Nowigrad, zaczepiło mnie paru żołnierzy, którzy przypomnieli, że tam że jego kapłana obraziłem, coś, no i awantura, tak? I to jest właśnie to, że te wybory, które podejmiemy, bardzo często wracają do nas później. Nie zawsze wybory, które podejmiemy, są oczywiście dobre i ja ogólnie starałem się Wiedźminem grać jako prawym i dobrym Wiedźminem, takim, wiecie, rycerzem w białej zbroi, ale często moje wybory, które wydawały mi się prawidłowe i dobre, okazywały się koniec końców przewrotnie najgorszym wyborem. I to jest właśnie też siła tej gry, że nic nie jest czarne albo białe, są odcienie szarości. Często wybiera się po prostu spośród mniejszego zła. I muszę przyznać, że tutaj sporo pracy zostało włożone w to, aby ten system, że tak powiem, karmy, tak, naszej takiej wewnętrznej, cały czas jest wystawiany na próbę, tak? Często chcemy zrobić dobrze, ale wychodzi źle i to jest dzięki temu, że podjęliśmy jakieś wybory, które nie do końca prowadziły do dobrego rozwiązania i to jest, powiem wam, to jest właśnie świetne w tej grze i to mi się bardzo podobało. Na uwagę zasługuje to, że większość tych questów pobocznych ma swoje cutscenki, swoje dialogi, swoje takie, można powiedzieć, przerywniki filmowe, natomiast to, co zdecydowanie właśnie tego brakowało mi na przykład w Skyrimie, tak? Tam było wszystko generyczne, takie nijakie, bezpłciowe. Tutaj faktycznie mnóstwo pracy włożono, aby każdy nawet quest jakiś mniejszy, poboczny miał swoją swoje cutscenki, swoje postacie. No i to muszę też przyznać, że wypadło naprawdę świetnie. Czy warto znać książki Wiedźmina przed grą w Wiedźmina Trójkę? Tutaj powiem szczerze, że ja czytałem tylko 2 książki Sapkowskiego, 2 pierwsze. Pozostałe czytałem komiksy, kiedyś były wydawane w Comics Fantastyka, Wiedźminy. Także miałem takie lekkie rozeznanie w historii. Faktycznie czasami gra zahacza o wydarzenia, które były wcześniej właśnie w książkach bądź ja wyczytałem w komiksie, ale nie jest to do końca potrzebne i można się bez tego oczywiście też spokojnie obejść. Kolejna rzecz to wielkość gry. Gra jest naprawdę ogromna. Ktoś się mnie pytał, czy gra jest większa niż w Skyrimie. Jakby to miało decydować, czy gra jest dobra, czy nie, bo jeżeli jest większa, to jest dobra, a jeżeli jest mniejsza, to jest zła. Tutaj autorzy, muszę przyznać, że wyszli obronną ręką. Pomimo że mapy są naprawdę ogromne, nie ma tego wrażenia, że mapa bądź miasto, Nowigrad, największe miasto, które jest dostępne w Wiedźminie 3, jest zbudowane z klocków. Przechadzając się po mieście, masz wrażenie, że każdy budynek jest inny. I podobnie jest też, gdy odwiedzasz różne tam knieje i takie, powiedzmy, dzikie miejsca. Faktycznie obrazki, które tu widzisz, mogą się podobać i nie masz wrażenia, że one się powtarzają. Są 2 duże mapy. Pierwsza to oczywiście okolice Nowigradu, no i druga to Skellige. Oczywiście tych map jest tam więcej, bo jest jeszcze zamek, ale one są, i tam ten Biały Sad chyba, ale one są takie mniejsze, także tutaj nie będę o nich się wypowiadał. I to jest też fajne, że gdy już się zaczyna nudzić pierwsza mapa, która jest najbardziej bardzo taka słowiańska. Tutaj też powiem szczerze, że jak latałem po tej całej wiosce, po tych wszystkich kasztelach, odwiedzałem te wiochy, to aż mi się marzyło, żeby autorzy zamieścili fajnego easter egga, gdzie pojawi się na przykład Kajko i Kokosz, bo to są właśnie takie klimaty. I słuchajcie, latając po tych
po tej pierwszej mapie, gdy już zaczynałem się nużyć, gdy już zaczynało mnie to troszkę nużyć, akcja przenosiła się na Skellige. Tutaj ta wyspa jest taka bardziej nordycka, osadzona w takich klimatach wikingów i zupełna zmiana jakby całego sposobu poruszania się, ponieważ Skellige to głównie wyspy, więc dużo pływamy na łódkach, duże, wysokie góry, często przez które nie można przejść, także zupełnie inaczej niż ta mapa pierwsza, gdzie raczej dominują tereny takie płaskie. I tutaj to, co mówiłem u Wązia na podcaście, podczas gry nie używałem ani konia, nie pływałem łódką i nie używałem szybkiej podróży. Oczywiście, jeżeli nie było, to ktoś zapytał, no a jak przenosiłeś się? No to jest takie trochę głupie pytanie. Nie używałem, kiedy używałem tylko w momencie, kiedy trzeba było użyć, tak? Jak były wyścigi konne, to nie schodziłem z konia i nie biegłem na piechotę, tylko normalnie biegłem, używałem konia. No oczywiście pomiędzy poszczególnymi mapami przenosiłem się w szybkiej podróży, natomiast w obrębie jednej mapy nie przenosiłem się szybką podróżą i wszędzie latałem z buta. I miało to parę powodów, dlaczego tak zrobiłem. Pierwsze to dlatego, że ja lubię, jak moja postać w grach RPG jest naprawdę mocna i staram się jak najbardziej ją pakować, i przez to, że biegałem z jednego miejsca do drugiego na koniec mapy z buta, często po drodze załatwiałem jakieś potwory, czyli jakby podnosiłem swój poziom. Druga rzecz, korzystanie z szybkiej podróży. Miałem wrażenie, że oszukuję wtedy. Ja nie lubię w grach oszukiwać, a to miałem takie wrażenie, że przenosząc się szybko do innego miejsca, w pewien sposób oszukuję. A trzecia rzecz, chyba ta najważniejsza. Gra jest tak skonstruowana, przynajmniej dla mnie, że nie chciałem stracić ani jednego smaczku ukrytego przez twórców. Gdzieś mogłem na przykład się przenieść szybką podróżą i czegoś nie zobaczyć, jakiegoś widoczku, może jakiejś chaty, może jakiegoś questa pobocznego. Także było to tutaj też podyktowane tym, że chciałem jak najwięcej z tej gry wyciągnąć. To jest bardzo rzadkie, przynajmniej u mnie, aby starać się z gry wyciągnąć jak najwięcej, czyli maksymalną ilość doznań, jaka tylko mi się uda ją wyciągnąć. I takich gier mógłbym policzyć na palcach jednej ręki, ile w moim życiu się zdarzyło. I Wiedźmin jest właśnie jedną z takich gier, gdzie nie chciałem uronić ani jednego właśnie questa, który w mojej opinii, nawet jeżeli nie był jakoś istotny i nie wnosił nic do fabuły, to gra ma taką... To jest dla mnie tylko oczywiście, to jest bardzo, bardzo subiektywne zdanie, ma taką siłę przyciągania, że nie chcesz stracić ani właściwie żadnego questa, ani żadnego dialogu przeoczyć, ani żadnej właśnie jakiejś miejscówki, że chcesz to wszystko poznać, co autorzy przygotowali. Autorzy, muszę przyznać, zawarli sporo fajnych easter eggów. Chyba te dwa najbardziej już znane easter eggi to nawiązanie do 50 twarzy Greya, a drugie nawiązanie do Monty Python i Święty Graal. Natomiast to, co też mi się podobało, to co Kłas zauważył, to się nazywa environment storytelling, czyli opowiadanie historii poprzez lokacje. Często lokacje, które nie są częścią questu, po prostu są na mapie, ale każda z tych lokacji, znaczy może nie każda, ale niektóre z tych lokacji opowiadają nam pewne historie, które sami musimy sobie dopowiedzieć. Taką technikę zastosowano też w Falloutie 3 i tutaj też z wielkim powodzeniem, muszę przyznać, się to doskonale udało. Wiedźmin oczywiście głównie oprócz tych zadań, gdzie mamy jakieś takie bardziej przygodowe misje, czyli takie na przykład śledztwa, głównie opiera się oczywiście na walce, tak? Na walce mieczem. Fajnie to zostało zrobione, na pewno lepiej niż w pierwszej części, gdzie polegało to na miarowym naciskaniu przycisków. Nie pamiętam, czy w dwójce też to tak było. Tutaj troszkę to bardziej rozwinięto. Podoba mi się to, że w odróżnieniu od innych gier RPG nigdy nie zrobisz tutaj takiej postaci, która będzie miała wymaksowane wszystkie te elementy, te perki, tak? Te wszystkie dodatkowe możliwości na maksa. Tego się nie uda. Musisz wybierać, czy chcesz, żeby ona była mocna, czy ma być mocna w magii, czy w mieczu, czy też porówno, ale nigdy nie zrobisz tak, przynajmniej, znaczy pewnie by można było, ale to by trzeba było mega dużo godzin poświęcić na to, żeby postać była wymaksowana we wszystkich możliwych kierunkach. To myślę, że to jest, może jest to możliwe do zrobienia, ale bardzo trudne i chyba mnóstwo czasu by to pochłonęło. I to jest też fajne, że musisz decydować, czy chcesz, żeby postać była silna w magii, czy właśnie silna w walce wręcz.
czy tam mieczem i to też mi się podobało. Dodatkowo oczywiście autorzy zamieścili troszkę znajdziek, jednak tutaj muszę przyznać, że w odróżnieniu od na przykład takiego Assassin's Creed'a znajdźki nie męczą. Zazwyczaj znajdźki to są skarby, które zawierają jakąś część rysztunku, czyli w pewien sposób poprawiają Twoje statystyki. No i są jeszcze dosyć fajne znajdźki, takie miejsca mocy, które w momencie kiedy znajdziesz dodają Ci 1 punkt doświadczenia, czyli ma to wymierny jakby sens szukania tych znajdziek, tak? Bo niektóre te znajdźki na przykład w Assassin's Creedzie są całkowicie bez sensu, bo one nic nie dają, natomiast tutaj starano się, żeby te znajdźki były jakoś wplecione w tą fabułę gry, czy też w całą mechanikę gry i żeby one coś nam ciekawego dawały, w tym wypadku no tutaj punkty doświadczenia. Słuchajcie, grało mi się w to naprawdę świetnie. Gra wygląda rewelacyjnie. Ja grałem co prawda na konsoli PlayStation 4, ale mam też wersję PC-tową, co prawda jeszcze nie otworzoną. Może kiedyś w nią zagram. Muszę przyznać, że na PlayStation grało mi się bardzo dobrze. Znaczy ja nie jestem ogólnie takim człowiekiem, który szuka jakichś z lupą różnic, że tutaj są lepsze teksturki, a tu jest więcej ździbeł torawy niż na konsoli i że no nie patrzę na takie niuanse, tak? Na konsoli grało mi się naprawdę świetnie, jestem świadomy, że pewnie na PC wygląda to o wiele lepiej. Jednak tych osób, które mogą zobaczyć Wiedźmina w pełnych detalach, Full HD i tych wszystkich bajerach pewnie w Polsce jest, nie wiem, z 5%, a reszta podnosi larum, jak to wersja PC-towa jest lepsza od PlayStation, a nigdy tej wersji nie zobaczą albo zobaczą ją w 2 klatkach na sekundę, także ja ogólnie nie jestem z tych. Gram w grę, która sprawia mi przyjemność. Akurat granie na konsoli w mojej opinii wypadło, znaczy nie grałem na PC-cie, ale porównuję z wersją drugą częścią Wiedźmina, którą grałem na PC-cie. Padem się po prostu wygodniej steruje w mojej opinii. To jest moje subiektywne zdanie, nie każdy musi się z tym zgadzać. I w mojej opinii lepiej mi się sterowało padem. Nie sposób pominąć pewnych wad produkcji i tutaj muszę przyznać, że jednym z najmniej moich lubianych elementów w Wiedźminie i w mojej opinii najmniej ten, który mi się podobał i wyszedł, jest ta karcianka, gra w Gwinta. Ja ogólnie nie jestem fanem karcianki, nigdy w żadną w życiu nie grałem i ten Gwint nie podobał mi się. Nie podobała mi się ta karcianka. Wolałem gry w kości w drugiej części. I muszę przyznać, że te karcianki, kiedy były misje poboczne, że trzeba było tam grać tymi taliami, wybierać te talie, to strasznie mnie to męczyło i wkurzało. I w mojej opinii ten element wypadł najsłabiej, ale pamiętajcie, że jest to zdanie kolesia, który nie grał nigdy w żadną karciankę, także oczywiście tutaj nie musicie tego brać pod uwagę. No i błędy. W grze jest sporo błędów. Część z nich jest po prostu śmieszna, które nie mają wpływu na rozgrywkę i pozwalają czasami się uśmiechnąć pod nosem. Niemniej jednak gra sporo razy mi się powiesiła. Gdybym miał tak pomyśleć, ile około 10 razy, to jest dosyć dużo, 10 razy. Najczęściej właśnie wieszała się po wyjściu z gry z Gwinta, ale też gra daje pewien sygnał, że niedługo się powiesi, ponieważ na przykład występują błędy w grze, które mówią, że niedługo później konsola po prostu wywali do menu. To są na przykład zawieszające się postacie po śmierci, czy też jakoś tak dziwnie kamera ustawiająca się blisko Wiedźmina, że właściwie nic nie widać. To już wiem, że niedługo później gra po prostu się zawiesi. Też najbardziej chyba bolący mnie, który biegał wszędzie z buta, było to, że nie odnawiała się stamina w niektórych momentach i zawieszała się na pustym tym pasku i nie można było, ona się już nie uzupełniała, więc jak miałem gdzieś biegać, to biegałem po prostu normalnie, bo nie chciało mi się konsoli resetować, czy tam gry. Także te elementy faktycznie występują, tych błędów jest sporo. Niektóre, tak jak mówię, są śmieszne, ale niektóre potrafią nieźle wkurzyć, szczególnie jeżeli przechodzicie jakiś, powiedzmy, trudny quest i nagle Wam się konsola zwiesi i trzeba zagrać od nowa i mi się tak zdarzyło chyba ze 2 razy, że musiałem taki dosyć trudny moment w grze powtarzać. Także też miejcie to na uwadze. Ale mimo wszystko, gra jest naprawdę rewelacyjna. W mojej opinii
Na PlayStation 4 chyba jedna z lepszych gier, w jakie grałem na PlayStation 4. Na PlayStation 3, znaczy w ogóle to tak powiem szczerze, że na pewno nie jest to najlepsza gra, w jaką grałem, ale na PlayStation 4 wybija się naprawdę ponadprzeciętnie. Świetne widoczki, świetna fabuła. Naprawdę Polacy dali radę. Muszę przyznać, że jestem pod ogromnym wrażeniem i chylę czoła przed CD Projektem za naprawdę rewelacyjnie skonstruowaną grę, która w mojej opinii bije na głowę wiele produkcji niepolskich, tak? Spore wyróżnienie, kiedy przyrównuje się polską grę do największych światowych hitów i ta gra nasza, polska, wychodzi obronną ręką. Jest to, myślę, naprawdę bardzo pozytywne takie przeświadczenie, że naprawdę potrafimy robić naprawdę dobre i fajne gry. I Wiedźmin jest taką właśnie naszą, nawet nie superprodukcją, to jest hiperprodukcja, której długo nic nie będzie mogło zaszkodzić jej takiej, znaczy może nie zaszkodzi, długo nie będzie większej produkcji niż Wiedźmin, bo faktycznie ilość wpompowanych pieniędzy w ten tytuł jest widoczna. Słuchajcie, no tak czy tak, większość z Was pewnie już grała w tego Wieśka albo oglądaliście jakieś streamy. Nie mam tutaj za bardzo, nie chcę tutaj powtarzać się z tym, co już oczywiście słyszeliście na innych kanałach, czy tam u innych youtuberów, bo pewnie większość tych zdań się będzie pokrywała moich z innymi. Niemniej jednak warto zagrać. Słuchajcie, warto zagrać, z całego serca polecam. Zwłaszcza, że ta gra nie jest aż taka droga. To jest też plus ogromny, że kosztuje ona nie tyle co gra na PlayStation 4, nie tą pełną cenę, tylko ona kosztuje chyba troszkę mniej. I to jest też naprawdę, za tą cenę dostajecie grę, która no naprawdę spędzicie z nią wiele dni, tygodni, a może nawet miesięcy, w zależności ile gracie, i będziecie cały czas mieli, przynajmniej ja tak miałem, bo nie mogę mówić, że Wy będziecie mieli, ale ja tak miałem, że cały czas nie miałem dosyć. Odpalałem tego Wiedźmina i chociaż już tą mapę znałem na pamięć, nadal coś mnie ciągnęło, żeby szukać nowych questów, żeby wykonywać kolejne zlecenia. Nadal miała tą siłę przyciągania i pomimo, że skończyłem Wiedźmina i nie odkryłem całej mapy na Skellige, bo tam na Skellige, jak zobaczyłem ile jest tych znaczników, to mi po prostu szczęka opadła. Będę grał dalej w tego Wiedźmina. Będę grał, żeby przejść go na 100%. Nie chodzi mi tutaj oczywiście o platynę, ale żeby wykonać wszystkie misje, żeby poznać wszystkie pozostałe questy, których jeszcze mi się nie udało wykonać. I żeby mieć tylko po prostu satysfakcję, że poznałem tą grę na wylot, że poznałem wszystkie możliwości, które przede mną twórcy postawili. I to jest chyba fajne w tej grze właśnie, że ona tak nienachalnie zachęca Cię do tego, żebyś poznał całą tą historię, a nie tylko jej fragment. To jest chyba w tym Wiedźminie naprawdę jedną z najważniejszych cech, tak w mojej opinii. Tak czy tak, polecam jak najbardziej. Czy to wersja PC-towa, czy to wersja na konsolę, myślę, że i tak warto znać. Jest to jedna z naszych największych produkcji, jeden z naszych dóbr narodowych, Wiedźmin, także warto z nią się zapoznać. I myślę, że nie będziecie zawiedzeni. I to mówi Wam facet, który nie gra w RPG, który nie za bardzo się w tym rozeznaje, a mimo tego bawiłem się po prostu przy tej grze rewelacyjnie. Jeszcze się będę bawił, bo jeszcze będę w Wiedźmina na pewno nieraz grał i nieraz będę jeszcze do niego wracał. To jest tutaj, mogę powiedzieć, że jest to gra ma coś takiego, co miało na przykład Vice City, gdzie po prostu nie musiałeś wykonywać misji. Odpalałeś tylko po to, żeby pojeździć sobie samochodem, czy tam w GTA 5, tak? Też był taki feeling, że odpalało się tylko po to, żeby sobie pojeździć, pochodzić. I Wiedźmin ma dokładnie to samo. Odpalasz, żeby pobiegać po kniejach, pooglądać wieśniaków, ich fantastyczne animacje, posłuchać ich głupawych tekstów, bo trzeba przyznać, że ścieżka dialogowa jest rewelacyjna. Jak nie lubię polskiego dubbingu, w Wiedźminie zawsze się to udaje utrzymać naprawdę na najwyższym poziomie i tak jest tutaj. Gra nie stroni od bluzgów i to powiem szczerze, że bluzgów jest więcej niż w moim Zagrajmy w Krapa, ale to dobrze, te bluzgi nie są takie nachalne, są tam, gdzie powinny być i to mi się strasznie podobało i także muszę przyznać, że jak dla mnie to będzie gra roku 2015, a jest sporo pretendentów jeszcze do tego tytułu, ale myślę, że Wiedźmin wyjdzie z tego obronną ręką i będzie to w mojej opinii, dla mnie przynajmniej, będzie to gra roku. Także jeszcze raz Was serdecznie zapraszam do zapoznania się z zamknięciem trylogii Wiedźmina, bo
naprawdę, naprawdę warto. To tyle. Pozdrawiam Was Energik, trzymajcie się, do następnego. Cześć. La 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 la.